O, tak jakby się ruszył do twojej muchy trochę. Dziś jesteśmy nad rzeką Liucza. Rzeka płynie tuż spod granicy albańskiej. Wpada do jeziora Plawskiego, a niżej zaczyna się rzeka Lim. Woda bardzo ciekawa, zimna przez cały rok, bo ona wypływa źródło, jeden z dopływów ma źródło bezpośrednio ze skał, prowadzi dużo wody i woda ma stałą temperaturę 10-12 stopni przez cały rok. Są tu olbrzymie lipienie. Widzieliśmy parę ryb. Nie wiem, czy uda nam się je złowić, ale będziemy próbować. Razem ze mną jest Olek. No i Olek już parę ryb na Limie złowił, a dzisiaj będziemy próbować na Liuczy. Okolica bardzo ładna, natomiast z tego co wiem, ryby nie będą proste. Sceneria bajkowa. Po prawej mamy Park Narodowy Prokletie, czyli Góry Przeklęte. Tuż za nami już będzie zaraz granica albańska. Przed nami po prawej granica z Kosowem. Także jesteśmy w takim ciekawym miejscu na styku różnych kultur, różnych państw. Próbujemy złowić dużego lipienia. But anyway, I will tell you, you go there, after that we will need to remove. Yeah, but not so easy. Yeah, because it just choose that names. The Bulgarian guys is fishing there, and I told you first day he caught a lot of big. Yeah. And after that he start to choose the fly. And also he told me you take small fly. Small fly. Yeah. Anyway, you can put little heavy on the end, but small fly must be On the second. On the top. On the top or something like that. But anyway, your casting way is good here. You can see how it stay. And you go there just to stay little. Carefully comes on that place. But we will go together, of course. I will one of you to bring on a good spot and tell you what to do exactly like that. We saw that just 2 months ago, just before the big stone, One the big- bottom. That's about 50. Yeah. Exactly there. You see, it's Yes, I see it. See it in the shadow. I can see the shadow. Exactly. Often you can see one really big, over 55, 57, just have up of them. Jestem dziś nad rzeką Liuczą. Oki jest menedżerem klubu. Oki, please tell us something about Liucha River. Looks very interesting, but looks like it's not so easy. Absolutely. Thanks for the opportunity, because I must tell you something about our area and our river, especially about the river Liucha. We say about the fishing on the Liucha is a little high level of fishing. The people must have experience about everything, how to cast, how to choose the fly, and how to recognize the strike and behavior of the fly, and everything must be adapted on this part of different condition on a river. Yeah, the water is cold and it's very clear. Yeah, water is very cold, very plentiful cold, never up over 6 or 8 degrees. Wow. On that time is a different condition, because the good condition for the salmon and fish species like brownie, grayling and huko. About the grayling is something, behavior is something different. It's very spooky. Not unlike grayling on a limb who comes to feeding under your feet. Yeah, close. Here is absolutely different. It's very spooky. It just goes
and you after that you must be carefully comes to closer, be calm, little stay, maybe 5 minutes or what, and gradually back again. But your presentation must be adapted to a little longer leader. And what is the pleasure? Pleasure is when you see the fish, when you see how move, when you see how feeding, when they lift up for your dry fly or moves for your nymphs. That is gorgeous feeling, and you can react on that way. Yeah, that's like a hunting. Yeah, that's for me and for many fishermen is special feeling when you see the fish about 20-30 meters. Yeah. And you casting and you can see how lift up, and after that decide to back or something. Just chasing your nymphs, and after that just a back. Little irritating, but it's very good challenge and great challenge to find that kind of fly or nymph, and little adapted your presentation. Because of that, we say high level but gorgeous experience and good feeling. And one of the biggest graylings in Europe, probably. Absolutely. Here you can catch a lot of them up of the 50. Is excellent. You can see 55, 57, maybe more of them. Sometimes just you see much bigger shadow of them, but you can't know how much is it, because water is really tricky. Yeah. When you catch them, when you landing the fish, you can see how it's big and how it's far. And what is also special stuff in our grayling here in Lucha is the golden. We call them golden grayling because it's really adapted on the camouflage and the body for the sun, the bottom and the grabber. Golden line and golden part of the stomach is gorgeous when you see that. Yeah. We call them golden. Fishing was really excellent and challenging. It was very interesting for me. Similar to fishing for trouts in New Zealand. At first you must fast react. When you see that strike or recognize it, you don't have a lot of time. You must be fast because of that. If you're a little late, you just spill out your fly. That is a dry fly or nymph, but he spill out. Yeah. And after that, you don't have a lot of chance to catch them. Thank you very much. But anyway, and welcome. See you again on Lucha River in Montenegro. Thank you. Łowienie jest głównie na upatrzonego. Woda jest krystalicznie czysta, zimna. Lipie nie widać, ale są mało aktywne jak na razie. Zobaczymy, może później się troszkę ruszą. Tu przede mną są przynajmniej 2 ryby, ale nie są zbyt aktywne. Mam ładnego lipienia z wysokiej skarpy. Jak ja go tu podbiorę, to nie wiem. Miejsce piękne. Owce, piękne góry, piękna zimna rzeka i grube lipienie. Łowienie jest głównie na upatrzonego, także najpierw próbujemy rybę wypatrzyć, a potem dopiero jej zaprezentować muchę. No, łatwo nie jest. Mam całkiem fajnego lipienia. Rzeka Lucha, nimfa, ryby mocne, woda lodowata. Muszę się ubrać pod podbierak.
Posłuchajcie, trudne są te lipienie jak cholera, ale od czasu do czasu udaje mi się jakiegoś oszukać. Wychodzą do suszu, ale generalnie te mniejsze, natomiast te większe nie. Te trzymają się przy dnie. Rzeka Liucza. Piękne lipienie. Patrzcie, jaka płetwa. Poszedł. Posłuchajcie, rzeka Liucza. Łowienie bardzo pomagające, jak w Nowej Zelandii. Lipienie są bardzo płochliwe i zachowują się tu jak pstrągi. Potrafią patrolować swoją zatokę, swój kawałek rzeki, tak jak pstrągi. No i łowienie jest przede wszystkim na upatrzonego. Trzeba najpierw taką rybę po cichutku podejść pod prąd, zlokalizować, zaczekać, aż ona będzie spokojnie krążyć. No i potem próbujemy jej podrzucić naszą muchę. Zwykle nimfę, bo one do suszu się tutaj aktualnie nie podnoszą, chociaż czasami też podobno biorą suchą muchę. Natomiast są tu największe lipienie. No, często widzę ryby powyżej 50 cm. A no, mówi się o rybach powyżej 70 cm. To oczywiście być może są legendy, natomiast no, wierzę, że tutaj lipienia między 55 a 60 cm można złowić niemal każdego dnia. Trudne ryby, żyłka 12, muchami czasem trzeba pożonglować, bo nie zawsze chcą brać na to, co nam się wydaje, że będą brać. Ale no, wyzwanie, natomiast skuszenie takiej wypatrzonej ryby, oszukanie jej w końcu, podejście, daje niesamowitą frajdę. Także rzeka wymagająca, trudna, natomiast przepiękna, meandruje w górach, dzika, wędkarzy praktycznie nie spotykam, a lipienie są potworne. Trafiają się pojedyncze potokowce, ja 2 wypłoszyłem, nie udało mi się żadnego złowić, natomiast lipienie są obłędne. No posłuchajcie, teraz mam króla Liuczy, przepiękny kardynał. Wziął nam mopa. Wyobraźcie sobie, że popłynął za nim kilka metrów. Oglądał, aż w końcu się zdecydował wziąć. No, gruba ryba, zaraz go zmierzę. Pewnie pod 50 cm. Kapitalny. Słuchajcie, przepiękny kardynał. Do 50 mu brakło, 48. Ale jaki gruby, szeroki jak jasna cholera. No, czas go wypuścić. Ale jest ryba. Patrzcie, jaki pyk. Popłynął. Ha! Już wieczór. Czas kończyć wędkowanie. Rzeka paruje. Zobaczymy, może następnym razem uda się złowić jeszcze większe lipienie albo pstrągi.